Witajcie telewidzowie z kolejnego pięknego dnia w Peru. Zobaczcie, jaką mamy pogodę. O nie, w tą stronę. Słonecznie jest. Z tej strony tak samo, piękne góry. Choć ta pogoda tutaj często się zmienia. Pada słońce, pada słońce. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie pięknie. Mariczka nam się rozchorowała. Wczoraj jakieś owoce kupiła i mam problemy żołądkowe. I też jakoś chyba nie będzie dzisiaj pracować tak źle z nią. Ja jestem na śniadaniu. Zrobię jakąś bułeczkę tylko i spadam do pokoju. Tak wygląda nasze śniadanie. Nie różni się niczym od tego wczoraj. Mamy bułki, mamy dżem i do tego taka sałatka owocowa z płatkami. Zrobiłem delikatnie Maritce 2 bułki z dżemem i do tego herbatę rumiankową. Dzisiaj nic więcej nie wejdzie. Pierwszy raz nam się zdarzyło w Peru, że nie ma prądu. Przypomniały nam się trochę Filipiny. Mariczka, jak się czujesz? Opowiadaj. Kiepsko. Kiepsko? Idź do sklepu po dostawę papieru? No. Dobra, to nie przeszkadzam, odpoczywaj. Jestem, telewidzowie, u nas już po południu. Ja idę odebrać buty, które dałem wczoraj do prania i idę przynieść jedzenie Marice jakieś do pokoju, bo z Mariką ciężko. Jakaś grypa żołądkowa wczoraj. Tak podejrzewam, jakieś owoce jadła na markecie. Coś tam ją pokręciło. No nie wiadomo, przez to ja bym tak obstawiał, bo wczoraj jedliśmy w sumie to samo. Sprawdzę, co mają tutaj dostępnego, takiego delikatnego, żeby Marika mogła zjeść na spokojnie. Ja polecałem jej zupkę, bo nie mam tutaj takie fajne, podobne zupy do polskich, ale Marika ma dość zup. Mieliśmy tam dzisiaj wchodzić na te ruiny, no ale przez Maryki chorobę, no niestety, dzisiaj musimy to odpuścić. Przyszedłem na ten rynek, na którym byliśmy wczoraj wieczorem, ale widzę, że tutaj za wiele się nie dzieje. Nie sprzedają nic do jedzenia, tylko jakieś przekąski, owoce. Mówię tutaj o jakichś daniach, bo wiadomo, owoce też można jeść. Zobaczcie na to, to wygląda jak fasola na dopingu. 20 razy większa. W środku budynku jest market i też tutaj jest mięsny, zobaczcie, jak porozbierane części krowy. Tutaj na tacce przywiezione kolejne. O, tutaj nawet cała głowa z rogami. To jest fajne w tych krajach, że się przychodzi do takiego mięsnego i się pokazuje na przykład, ja chcę tą część albo tą i pani czy tam pan dopiero to wykraja. Kupiłem taki serek kremowy za 12 zł, do tego bułka. Kupiłem 4, jedna 25 groszy. No i tu popcorn, jak będzie Maryka jeszcze chciała. A ja idę zjeść do restauracji, w której byłem wczoraj za 8 soli, czyli 8 zł. Drugie danie, zupa i do tego jakiś deser z piciem. I to też codziennie mają coś innego. Wczoraj mieli steka, a dzisiaj idę zapytać, co mają. Z moim hiszpańskim jest coraz lepiej. Zamówiłem już zupę z quinoi i do tego kurczaka. Tutaj w prawie każdej zupie jest, że jest zupa z quinoi, też są zupy z ryżem i zawsze jest ziemniak do tego. Tak wygląda moje drugie danie, ryż. Oczywiście jest ziemniak, jak zawsze. Jest do tego kurczak. Dostałem jeszcze taki kompocik z truskawek. Do tego podają często, i tutaj też są limonki i ostra papryczka. No i biorę się. Do tego za 8 zł pani przyniosła mi taki deser. Trochę jakaś galaretka, trochę jakieś mleko. No zaraz próbuję. Jak widzicie, ziemniak to peruwiańskie danie. Zresztą jak w Polsce. A zastanawiam się, czy wiecie, jak trafił ziemniak do Polski. No ja już wiem, bo przeczytałem właśnie niedawno. Mogę wam trochę opowiedzieć o tym. Jan III Sobieski, kiedy wracał spod Wiednia w 1683 roku po wygranej bitwie nad muzułmanami, dostał w prezencie ziemniaki. I te ziemniaki na początku nie służyły do uprawy jako do jedzenia, tylko jako dekoracja. Zresztą tak samo jak pomidory. Na początku służyły jako dekoracje i dopiero w latach, no właśnie, on jeszcze ją przywiózł dla swojej królowej Marysieńki, a w latach 60., 70. XX wieku te ziemniaki dopiero zyskały dużą sławę w Polsce. I u nas w Polsce uprawiało się więcej ziemniaków niż teraz w całej Unii Europejskiej. Jestem już w hotelu, poprosiłem chłopaka, żeby mi przyniósł nóż, bo będę potrzebował do rozcięcia tej bułki. Poszedłem coś zjeść, kupić jedzenie dla Mariki i odebrać też buty, które oddałem wczoraj do prania. No i zgadnijcie, co zapomniałem. No właśnie się po nie wracam. Widzicie ten czerwony worek? To oznacza, że w tym miejscu, o właśnie tutaj, sprzedają chicze. No, można się napić, zobaczcie, wszyscy piją chicze. Byłem zapytać, po ile chicza, pani do mnie mówi, że 2 sole, gdzie wszędzie jest po jednym. Od razu zobaczyła białego, chciała przykręcić. Takie jest moje zdanie. Tak samo dzisiaj było z popcornem, jak kupowałem, się pytam, po ile popcorn. Ona mówi, złoty 50. A ja mówię, okej, biorę. Jak dla nas to złoty 50 za taki worek, to wcale nie jakaś wysoka cena. Podchodzi miejscowa za dosłownie 20 sekund za mną i daje jej 1 sola za ten sam worek.
Cały czas kręcą, nie? Wiecie, cały czas gdzieś tam podbijają cenę. Jakieś chipsy, 1,5 sola normalnie. My 3, zawoła, nie? No bo tam cen nigdzie nie ma. O właśnie, widzicie kolejny worek? To też tutaj. Wczoraj piłem tą ciczę. Idę odebrać buty i wrócę na tą ciczę. Zobaczcie, jakie dziewczynki chodzą poubierane. Hola! Fajne kwiatki mają na głowach. Ładnie, co? Ładnie. One chodzą po mieście i śpiewają, robią różne jakieś takie rzeczy i pieniądze za to biorą. Mam już buty odebrane, 7 zł płaciłem za jedną parę, czyli wyszło 14, bo 2 praliśmy. Widzę tutaj jacyś turyści się kręcą, bo też są hostele. Gdzie ta moja reklamówka? Idę na Chicze jeszcze, tam gdzie byłem wczoraj. Tutaj mnie nie chciała oszukać, więc tam nie pójdę. Pójdę tutaj, gdzie było za jednego. Pani już mi nalewa ten napój bogów. Nie wiem, czy wiecie, jak go się robi. Podejrzewam, że teraz pani go tak nie robi, ale kiedyś robiono tak. Gracias. Już wam mówię, jak go robiono. A kiedyś się robiło go tak, że brało się kukurydzę, żuło się w buzi, te wszystkie enzymy i bakterie, które były potrzebne do produkcji tego napoju, to się mieliło w zębach i wypluwało się do gara. I tak się działo w namiocie kilka osób, czy w jakimś domu i plup. Wypluwali, zostawiali to właśnie na 3 dni i powstawał taki napój. Podejrzewam, że teraz mają jakieś specjalne bakterie albo grzyby do tego, żeby coś takiego się robiło. Dowiedziałem się teraz, że oni jak produkują tą ciczę, to jeżdżą 5 km tutaj w górę. Zresztą widzicie, ta woda płynie przez to miasteczko i to jest kilka takich strumyczków. I oni jeżdżą 5 km po tą wodę, gdzie ta woda wypływa. Tam jest jakiś rezerwat zrobiony i same naturalne składniki używają do produkcji tej ciczy. Był kolega taki z Limy. On mówi, że w Limie też jest, ale w Limie to mówi, że więcej chemii, a tutaj jest wszystko naturalne, żadnych dodatków. Niestety ból Mariki jest tak silny, że musieliśmy przyjść tutaj do lekarza. Wchodzimy teraz na konsultację do doktora. Marice jeszcze doktor sprawdzi brzuch skanerem. Marii już leży na łóżku, pani szykuje kroplówkę i zaraz będą działać. U Mariki zawsze problem, żeby znaleźć żyły. Standardowo pierwszym razem nie trafiła pani w żyłę. Poszła po coś innego. Poszła. Przyszło potwierdzenie z ubezpieczenia, to pani tutaj drugą butlę zamontowała. Wyleczą Marikę w 2 godziny. Oby. Pani na luzie tutaj z kochankiem rozmawia. Marikę leczy. Bez problemu. Jeszcze jeden zastrzyk przeciwbólowy. Nie, odbiera pani coś. Zabrała trochę. Pani zmiksowała to z jakimś lekiem. Teraz tu pójdzie. O, skomplikowany zabieg. A nada. Dobra jest. Pani teraz 2 różki podłączyła. Dobra, pielęgniarka. Tak to teraz wygląda. Jesteśmy już 4 godziny w tej przechodnio-szpitalu, powiedzmy. No i lekarz zdecydował, że Marika musi zostać. Dał jej jakieś kroplówki. Mówi, że ma bakterię. No bez sprawdzenia mówi, że ma bakterię jakąś i no będą chcieli to sprawdzić do laboratorium. Ja się pytam, ile to będzie kosztować. On mówi, że to będzie kosztować około $950. No to gruba suma. Wiecie, o co chodzi? To jest jakieś 3500 zł. No właśnie, i oni tutaj często w takich miejscach robią, że oni naciągają te ubezpieczenia. No i oni chcą to zrobić. Ja mówię, że musicie się skontaktować z naszym ubezpieczycielem, żeby takie badania robić nam, nie? Bo wiecie, oni muszą potwierdzić, bo jak oni nie potwierdzą, to później my będziemy musieli z naszej kasy zapłacić. No wiadomo, możemy się z tym jeszcze rozliczać, ale ubezpieczyciel musi podjąć decyzję. Przynajmniej tak u nas jest. Marika tam leży, gdzie ten krzyż czerwony, a ja przyszedłem coś niedaleko zjeść. Zamałem sobie kurczaka z sorówką i z frytkami. Za 10 zł taka porcja. I tak wygląda już moje gotowe danie. Tutaj pod spodem są papa frita. Marika musi zostać na noc. Ja idę do pokoju. Pani już mnie tutaj wyganiała. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Olaj Tam Tambo. Ja idę na śniadanie. O właśnie, kolega zaraz będzie tutaj szykował. Ja idę na śniadanie, zjem śniadanie, zrobię jakąś kanapkę Marice
i wracam do szpitala. Tak wygląda moje śniadanie. Tutaj mam owoce z płatkami takimi, dżem, margarynka, kawa. No i mam bułkę z takim serkiem. Wczoraj kupiłem serek, 12 zł, coś takiego. Zrobiłem Marice kanapeczki, bo pewnie tam nie dostanie, bo to nie jest szpital, tylko jakaś taka przychodnia z łóżkami. Zrobiłem też herbatę ryżową, bo lubi. No i idę za jakieś 7 minut, powinienem być na miejscu. No i jeszcze pani nie oddała nam wkładek do butów. Wczoraj odebrałem buty, no i jeszcze muszę iść się upomnieć. Niestety pani z pralni ma zamknięte. To by nie było takie ważne, gdyby to były zwykłe wkładki, a to są wkładki robione na zamówienie, więc to nie jest tak, że sobie dostaniecie jakie chcecie, bo to są robione specjalnie pod stopę. Dosłownie chwila, jestem już pod szpitalem, idę do środka. Przyszedł lekarz do Mariki, robi jakieś takie badania podstawowe. Pokonałaś Marii tą bakterię? Oby. Nawalałaś się z nią w nocy? Ciężko było, Ciężko było. ale myślę, że wygrałam. No widzę, właśnie uśmiech wrócił na twarzy. To dobrze, wracamy do domu. Przedłużyłem nockę, bo mieliśmy się dzisiaj wyprowadzać. Marika po śniadaniu i nowej kroplówce idzie spać. Ja tutaj robię za pielęgniarza. Marice łóżko obniżam, żeby lepiej się spało. O, zrobione. Pielęgniarka przyniosła Marice sok z papai, bo Marika nie wyjdzie do domu, jeżeli nie zrobi pupu. Chce ci się pupu? Czyli sok z papai. Wczoraj się nażarłam tych tabletek, przez tydzień nie będzie. No właśnie. Nie no, tyle wody, co w ciebie dali do dzisiaj, to już chyba ze 3 litr. Nie, wczoraj były 3. Dzisiaj już kolejna. A w nocy coś dawała? Rano zmieniała. Rano zmieniała, no. Już kilka litrów poszło w ciebie. Wody tak, Wody, tak. a siku nie było. Pupu będzie po tym. Po moich kanapeczkach. Teraz to już wiemy, co Marika dostaje, bo pani powiedziała, że antybiotyk będzie w płynie. Wczoraj też był podawany, dzisiaj też od rana. Marika musi iść do łazienki, ale pupu nie będzie. Będzie pupu? Czy będzie tylko pipi? Ja dostałam taki... Kubeczek na wodę. Kubeczek na wodę. To by pupu było, bo wtedy wyjdziemy. Kelner z restauracji obok albo na dole przyniósł Marice zupę. Pojo? Verdura, pojo, chicken, warzywa, taka delikatna. Rosołek polski, trochę tłuszczu pływa, Marii. Warzywka, zjesz i będzie pupu. Przypomina mi to coś już. Gdzieś to już kiedyś widziałem. Gracias. W Tajlandii było więcej i lepsze jedzenie. Choć tu jeszcze nie próbowałaś. A to tylko z dzisiaj. Sporo kurczaka. Rosołek. Rosołek. Dobry w smaku? Taki domowy polski rosołek. Chodź po jeszcze lepszy. Teraz będą Marice krew pobierać. Nie chcę lecieć w tą stronę. Za dużo płynów poszło. Jest. Poleciało. Za 3-4 godziny będą Mariki wyniki, a ja chciałem iść coś zjeść, jakiś obiad. Okazało się, że zapomniałem pieniędzy, nic nie wziąłem. Więc wracam teraz do pokoju, a po drodze mam jeszcze tą pralnię, gdzie mi nie oddali tych wkładek. Po 20 godzinach bólu, męczarni, zobaczcie, kto wraca na kanał. Wraca do żywych. Pani Marika, dzień dobry. Dobry. Pozdrów telewidzów. Pozdrawiam. To teraz czas się mną zaopiekować, ja idę na jakiś obiad. Ja jeszcze za 4 godziny muszę wrócić chyba, znaczy mniej więcej 4 godziny do kliniki, czekam na telefon, odebrać badania, wypełnić jakieś dokumenty i jeszcze wziąć jakieś inne leki, ale to co chyba Gracias, podawali señor. mi, to Gracias. takie senna, bo spałam dzisiaj jak dziecko i nadal jestem taka senna, że po prostu położyłam się i mnie nie ma. Przyszliśmy na market i to są ceny. Zobaczcie, cebula złotówkę za kilogram, a pomidory 2 zł za kilogram. A pani tutaj z boku siedzi, mówi, że to dużo. A pani tutaj powiedziała, że one są naturalne, organiczne. Dzisiaj będzie delikatne jedzenie dla Mariki, więc bierzemy jeszcze bułki u pani. 25 groszy taka jedna bułka. Do takich kanapeczek to jeszcze by się przydał czosnek. Widzieliśmy, że gdzieś tutaj pani miała. Tu jest taki już jakby... To za dużo. Jakby jedną główkę. O. Ciekawe, czy sprzeda nam na główki, raczej na ząbki.
Pamiętacie tego psa, co szliśmy na Salcantay Trek do Machu Picchu te kilka dni? I ten taki ładny piesek, co był z Irokezem? No to jest ta sama rasa, tylko że ten już jest staruszek. Już mu taki mały Irokez został. Zmieniam dzisiaj miejscówkę na jedzenie obiadu. Tutaj byłem 2 dni za 8 soli. Tutaj mają menu za 10 soli. Troszeczkę inne. Ale idziemy teraz na górę. Chcieliśmy siąść przed, pani mówi, że możemy iść na górę. Jeszcze, że jeszcze lepszy widoczek będzie. A ja tu byłam w tej restauracji. Tak? No, jak szukałam spa. Masażu. A, to ty nie patrzyłaś za jedzeniem. O, zobaczcie jaki klimacik. Muzyczka gra. Jakieś siedzenia i stoły. Jas. To idziemy jeszcze wyżej. Zobaczymy jak na samej górze. O, nie mieszczę się w te ich małe przejścia. No pięknie. To siadamy gdzieś tutaj. Tutaj mamy stolik, a tutaj mamy widok na te ruiny Inków. Jest moje pierwsze danie, przystawka, awokado z warzywami i w majonezie. Tak wygląda moje drugie danie. Kotlet z kurczaka w panierce, frytki, ryż i sałatka. Wróciliśmy już na nasz hotel. Mariczka dorwała koty. A jeszcze ma Veltron, bo jeszcze wracamy i zależy od wyników, to jeszcze może będzie antybiotyk. To najlepsze lekarstwo na wszystkie zła świata. Zaraz nie? po mnie, tak? No oczywiście, zaraz po tobie. I tam jeszcze takie malutkie są. Ale takie strachliwe jakieś uciekają, boją się. Cześć! Ojej! Jak wróciliśmy do pokoju, 5 minut i Mariki nie było, poszła na drzemkę. Teraz pani nam, pielęgniarka, napisała wiadomość, że są już wyniki i do odebrania i Marii jeszcze ma Veltron do wyciągnięcia. Jeżeli wyniki będą dobre, nie będą już nic podawać, to go wyjmą dzisiaj. Niespełna 10 minut i jesteśmy już, powiedzmy, w szpitalu. O, ktoś tu jest. Okej, aha, pan tutaj coś muruje. Niestety badania nie wyszły najlepiej. Okazało się, że salmonella i zakażenie dróg moczowych. I jeszcze jakieś coś tam. I właśnie pani podaje teraz kolejny antybiotyk Marice. I jeszcze jutro rano będzie musiała przyjść, a później będzie kontynuacja już tabletkami. Po jednej buteleczce pani założyła drugą i już się skończyła i teraz Marika ma lek na wymioty, żeby się nie wymiotowało w nocy. Ojej. Jeszcze chwilę i do domu. Znowu do spania. Znowu do Nie pamiętam, kiedy tyle spałam. Ale na szczęście wyciągną cały ten Veltron. Jutro nowy dadzą. Jutro już nie, jutro będą ostatni lek, a później już go wyciągną, już nie będzie. Ale ten wyciągną teraz na noc, tak? Nie, właśnie nie wyciągną. Dlatego pani zmieniła tylko plaster. No nic, dasz radę. Pani Maritce teraz zrobi opatrunek, żeby nie zahaczyła w nocy gdzieś tam, żeby tego nie wyrwać, bo to będzie ból dopiero. O, a ja do tego zdolna. O, Mari zdolna do wszystkiego. Dokładnie po 25 godzinach wiemy co jest, wiemy co było po nocce w szpitalu. Idziemy teraz, chciałem powiedzieć do domu, ale trzeba coś jeszcze zjeść. Pani powiedziała żadnego sera, żadnych nabiałów przez jakiś tydzień. Pomidorów, świeżych tak, warzyw. wszystko gotowane by było dobrze, poduszone na parze najlepiej. To zgadnijcie, co Marika wymyśliła. Raz, 3, 2, pizza. Gotowane, w sumie pieczone, warzywa. Ja lubię z warzywami. Ser pieczony to nie taki zły. Może być pizza. To idziemy. To jest świetne w Peru, że na ulicy można, zobaczcie, spotkać takie coś. Właśnie Marika zajada ciasto za 2 sole, czyli 2 złote. Tutaj pani ma takie ciacha. Kafe. Dla mnie, ja biorę jeszcze kawę. Pani jeszcze sprzedaje herbatę i tam są takie kanapeczki z serem. Zobaczcie. Wszystko na ulicy. Idziecie sobie, zjecie za 2, wypijecie kawę za 2. Tak nam te ciasta pani posmakowały, że bierzemy teraz z pomarańczą, tak? Naranja. Ładnie pachnie? To będzie dla mnie. Marika ma właśnie z bananem. Przepyszne, przepyszne. Jedno z lepszych ciastek jadłam. O proszę. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Peru. Po 2 dniach z jedzenia śniadania samemu. Mari wróciła na śniadanie. Jak się czujesz? Dobrze, jak szłam do lekarza, bo dzisiaj już rano byłam u lekarza, to tak czułam jeszcze na żołądku taki brzuch, ucisk straszny, jak miałam pierwszego dnia, ale jest już dobrze, jeszcze muszę wrócić za kilka godzin na antybiotyki. Jeszcze masz ten, tak? Veltron? Tak, jeszcze mam. Pan zobaczył, że przynieśliśmy trochę swojego śniadania, jakiś serek, jakiś czosnek, cebulę i zapytał, a co wy nie jecie takiego jak my? Czyli oni tutaj mają owoce i płatki. Ja mówię, no my jemy dużo jajek na śniadanie. Poszedł tu, smażył nam jajka.
Moi drodzy, czas na ostatnią dawkę szprycy. Marika idzie po antybiotyk dożylny. Będzie ostatnia dawka, później będą tabletki. Ale Marika już była w przechodni dzisiaj, przed śniadaniem. Zaniosła próbkę pupu. Wiecie? Bo tego jeszcze potrzebowali. No co, no to normalne rzeczy, no co? Pupu, no. Gorzej było, jakbym powiedział gówno, no. Trochę z tym śmiechu się było. Jak Właśnie. przyszłam, to też pani powiedziała: genial! Czego ty się tak cieszysz, kobieto? Dba o twoje zdrowie, Marika. Oj, śmiesznie, śmiesznie. Ale zobaczcie, ile uśmiechu wróciło do Mariki. Już jest dobrze. To takie chyba lekkie zarażenie było, raczej może było mocne, ale po 2 dniach puściło. Dobre leki były, mocne. Dobre leki, Tyle, ile we mnie wpuścili, O, to... tam jakbym liczył, to ja bym chyba z 6 litrów naliczył. No, jak nie więcej. Tak, nie więcej. Ostatnia szpryca. Idziemy na górę. Szybko będzie, bo to nieduże buteleczki. W sumie razem 400 ml. 15 minut. 15 minut na jedną. Wiem. No i nie będzie antybiotyku jeszcze. Musimy poczekać na wynik pupu, który będzie za 2 godziny, bo pani powiedziała, że doktor wtedy zdecyduje, jaki antybiotyk podać. No nic, wrócimy tutaj za 2 godziny. Blisko wszystko, wszędzie. Co tam, kolego? W porządku wszystko? Wronę udawał. Dobra. Argentyna! Polonia! Polonia! No właśnie, to my idziemy do domu? Albo gdzieś tutaj coś zjeść, napić się. O, tutaj możemy pójść obok. Jedna Dobra. kawa chyba mi nie zaszkodzi. Podobno mam nie pić mleka i tych warzyw i owoców nie jeść, ale korci. Jak się nie może, to korci. Tak to nie trzeba. Zakazany owoc. No właśnie. Ludzie strajkują w Peru, tutaj w okolicach Cusco i Machu Picchu. W Aguascalientes, tam wioska, która jest obok Machu Picchu. To samo było. No już wam tłumaczę dlaczego. Od wielu lat było tak, że sprzedawano po prostu tylko bilety i ludzie przyjeżdżając tutaj to kupowali bilety, wchodzili na Machu Picchu, a wszystko co było związane dookoła, no to musieli sobie organizować sam, albo jakieś agencje im organizowały, które wybierały też restauracje albo przewodników lokalnych. A teraz od dosłownie tygodnia jest zrobione tak, że firma prywatna przejęła sprzedaż tych biletów i wprowadzają sprzedaż nie tylko biletów, ale wprowadzają też sprzedaż całych wycieczek. Można będzie z Cusco, nawet będzie można z Limy przylecieć. Oni będą wszystko organizować i to wiadomo, pieniądze będą szły do jednej osoby, jakby do jednej agencji, która będzie tym zarządzała. A ci wszyscy tutaj dookoła, którzy mieli z tego biznes, no prawdopodobnie większość poupada. Myślimy też, że do tej wioseczki nikt nie będzie za bardzo przyjeżdżał, bo nie będzie też stopów, tylko po prostu ludzie będą mieli bezpośrednie transfery. No i będzie to omijane. Także dla wszystkich tych lokalnych przewodników, dla lokalnych restauracji, to naprawdę jest no nie fajnie. Dla małych biur podróży to wszystko teraz będzie tak jakby przez jedną ogromną firmę zarządzane. Podobno $3 miliony zapłacili dla rządu, żeby dostać jakby pozwolenie na to, żeby coś takiego robić. A takich jak my będzie mniej niż takich, co będą przyjeżdżać i będą mieli od razu kupione bilety na pociąg, kupione bilety na busy. Wszystko będzie zorganizowane. No a la privación. Widzicie napis? No właśnie. Stracą wiele miejscowi. No se vende. Machu Picchu no se vende. Machu Picchu se defiende. Machu Picchu no se vende. Machu Picchu se defiende. Machu Picchu no se vende. Machu Picchu se defiende. Machu Picchu no se vende. Machu Picchu se defiende. Inicia. Queremos tu renuncia. Oni tak strajkują jeszcze, ale my słyszeliśmy już kilka dni temu, że decyzja zapadła i że już sprzedają to, co sprzedają, czyli te bilety takie zorganizowane. No nie doczekamy się na te badania dzisiaj. Siedzieliśmy teraz na markecie prawie 2 godziny. Idziemy teraz coś zjeść. Déjà vu właśnie miałem teraz. Że to się już wydarzyło. A tutaj właśnie, tu jest moja restauracja za 8 zł menu. Kompot, zupa, drugie danie i do tego jeszcze deser. Marikę namówiłem, w sumie mnie Marika namówiła na rybę dzisiaj. Mamy nasze pierwsze danie. Marika już spróbowała. Co to za zupa? Krupnik. Krupnik. Pyszny, przepyszny. Taka gęściutka. I jak wam mówiłem już nieraz, no zawsze jest ziemniak na środku. Brakuje śmietany? Do krupnika? A to krupnik? Czy sobie jajka robisz? Krupnik, naprawdę smakuje krupnik. Jakaś kasza. Masz tutaj mnie. O, tak. W takim razie przenosimy się do Kołobrzegu nad morze. Chociaż na chwilę ryba. Ładnie wygląda, mięciutka, biała. Oj, ale widzę, że dużo ości ma. No właśnie trzeba skubać. To niedobrze, bo tutaj nie ma czym jak za bardzo umyć rąk.
Do tego kukurydza, sałatka, ryż. Miały być też frytki, ale zapomnieli widocznie. Do tych 8 zł to przynoszą jeszcze takie piękne deserki. Mój jest też jakaś galaretka, bardziej jakiś taki pudding. Malika ma galaretkę. Jaki smak? Truskawkowa, nawet malinowa. Truskawkowa. Twoja to śliwki. To jest taki typowy polski kisiel. Smakuje? Bardzo dobry. Zjedliśmy nasz obiad, idziemy teraz sprawdzić, czy już są wyniki pupu. Ostatnia porcja dożylnego antybiotyku. Już Marii dostała receptę, wszystko już będzie później w domu brane. Koniec, Marii. Wychodzimy. To nasze ostatnie spotkanie dzisiaj. Mam nadzieję, że do końca naszej wyprawy. Z tym krzyżykiem białym. Do końca naszej podróży. Nie Pokaż, tylko Marii, co tam tylko- dostałaś. A, takie tam Zobaczcie, prezenty. jakie prezenty w Peru dają. 2 duże butle. No. My mamy zapas na 5 dni, tak? Elektrolity, antybiotyki, jakieś tam inne. Dokładnie na 5 dni. Osłonówki jakieś. Dobrze, osłonówka może na odbudowanie flory bakteryjnej, czy jak to się tam nazywało. I takie tam, wiecie, jak stara babcia. Wracamy ze szpitala i zobaczcie, kogo spotkaliśmy. No cerveza. Naszą koleżankę. Hola. Hola. No właśnie, mówi, że dzisiaj nie będzie piwa, nie będzie ciczy. Zobaczcie, jak fajnie. Panie chodzą po mieście i sprzedają takie domowej roboty ciasta za 2 złote. Kawałek. Czekolady Si, czy czekolady? Okej, to mamy 3 już. Mamy 3, wystarczą? Okej, so un más con esto. Si. Bierzemy 4 kawałki za 8 zł. No świetne to jest, że takie rzeczy można robić. Dawno nie szukaliśmy hoteli, więc idziemy, połazimy trochę po mieście, bo nas trochę nasz dziadziuś orąbał, wkurzył, dlatego chcemy go opuścić. Oglądamy pokoje i oglądamy ten, powiedzmy, hotel i zobaczcie, jaki widoczek mamy na cały market. Tutaj na takim dachu można kawkę sobie siedzieć, pić, pracować. Piękne widoki na góry. A my się tam u dziadka kisimy i jeszcze nas oszukał, bo powiedział, że będzie 60 zł za nockę, a jak przyszliśmy do płacenia, to mówi, że nie, że się umawialiśmy na 80. I mówi, że on tak nie mówił. I zobaczcie, tutaj będziemy mieli za 50 zł taki pokój na jutro. Łóżko, telewizor, tam to było biurko, tutaj szafeczki, łazienka też. Ładna jak za 50 zł, naprawdę dobrze to wygląda. Marii zadowolona? Tak. No to dobra, to jutro tutaj jesteśmy. Pamiętacie może, jak wam kiedyś wspominaliśmy, że w Azji, jeszcze jak w Laosie byliśmy, że można przyjechać, jak ktoś ma taką możliwość pracowania zdalnie i nie chce wynajmować, powiedzmy, w Warszawie mieszkania, to że go taniej wyjdzie wynajęcie pokoju jakiegoś w Laosie, jedzenie i wszystko, jeszcze więcej zaoszczędzi pieniędzy, niż by w Polsce mieszkał. No to my też mamy tutaj, zobaczcie, mieszkanie za 50, a można jeszcze taniej znaleźć. No i płacicie 50, idziecie na obiad dwudaniowy z deserem za 8 soli, to jeszcze taniej będzie niż w Azji. No i fajnie, i tu jest I naprawdę... tu jest klimat, tak. Tu jest klimat, jest pięknie. No ja też jestem zwolenniczką tego języka też w ogóle. Może nam też się Azja trochę przejadła, dlatego. No to Azji z chęcią bym wróciła do Tajlandii. Ale tutaj właśnie taki bliższy klimat Polsce, choćby jedzenie. Jeżeli ktoś tęskni za takimi rzeczami, no to w Peru będzie mu bliżej niż w Azji.